Hitman to komedia, a także film akcji, w którym, uwaga, śledczy Gary Johnson wciela się w płatnego zabójcę, aby złapać osoby zlecające morderstwa. A przynajmniej taki jest opis tego filmu na Filmowie. Zacznę może od końca. Film komedia, a także film akcji. Nie. To nie jest komedia ze wszechmiar, bo o ile to jest film akcji, jak najbardziej, no to nie jest to oczywiście komedia. Fabuła, co mi się w niej podoba, jest oryginalna. W ogóle, żeby było zaskoczenie jeszcze większe. Jest to film może nie tyle oparty na prawdziwych wydarzeniach, co nimi inspirowany. Bo rzeczywiście okazuje się, że jak najbardziej nasz główny bohater żył tak naprawdę. Zresztą sami twórcy na końcu mówią spokojnie. Tak, taki bohater, taka osoba naprawdę istniała. Walczył w Wietnamie, ale po prostu jedną, drugą, trzecią, czwartą rzecz wzięliśmy, usunęliśmy, troszeczkę dodaliśmy i tak to rzeczywiście wynikło. I tak, jak najbardziej. Podoba mi się sam pomysł, bo mamy tutaj faceta, który no, jest ekspertem od gadżetów, od elektroniki. Tak, to on daje te wszystkie podsłuchy, kamery, mikrofony i tak dalej. I w pewnym momencie okazuje się, że musi wkroczyć, ponieważ no, jeden z policjantów niestety sobie nie poradził i rzeczywiście jest potrzeba, ażeby on zajął się. On był agentem pod przykrywką, niech tak będzie. No i rzeczywiście okazuje się, że jest w tym dobry i tu zaczyna się cała rzeczywiście zabawa, cały urok, bo okazuje się, że Glen Powell, który wciera się w rolę główną, jest dobry. Rzeczywiście jest świetny, jest intrygujący. Fabuła w pewnym momencie bardziej przypomina komedię romantyczną, no nie do końca oczywiście, ale rzeczywiście coś w tym jest, bo akcji czy jest dużo? No oczywiście, że tak. To jest film o policjantach łapiących złodziei, powiedzmy w przenośni. Więc rzeczywiście dużo tutaj się dzieje, dużo tutaj jest no, osób, które zlecają, osób, które są aresztowane i tak dalej, więc jest w miarę fajnie. Mamy kobietę, do której nasz główny bohater coś zaczyna czuć, no i można było powiedzieć, okej, no wiadomo, no to teraz się zacznie dziać, ale nie, właśnie nie jest tak, nie jest aż tak bardzo przewidywalnie. Koncept jak najbardziej, ze wszechmiar mi się podoba, ale jak już mówiłem wcześniej, humor. Tutaj jest, nie zgodzę się i to jest bardzo często, przynajmniej w ciągu ostatnich 2 miesięcy były 3 filmy, gdzie dystrybutorzy, bo to nie jest tak, że Filmweb sobie wymyślił i stwierdził, okej, no to my napiszemy, że to jest akcja, że to jest to. Nie. Oni tutaj wrzucają informacje podane przez dystrybutorów i rzeczywiście czasami to jest ślepy punkt. Naprawdę nie powinni iść tą drogą, bo tak, jak najbardziej, w tym filmie jest humor. Oczywiście, że tak, ale no to nie jest komedia, to jest film akcji, w którym pojawiają się elementy humoru. Jeżeli myślisz, że pójdziesz i będziesz do rozpuku się śmiać, bo jaki żart fajny, nie ma takiej możliwości. Humor jest raczej delikatny. Jeżeli on się już pojawia, to jest bardzo subtelny, więc nie tędy droga. Naprawdę, to jest dosyć ciekawy kino akcji. Dosyć rzeczywiście wartko zrobione kino. Zresztą Richard Linklater, czyli reżyser tego filmu, spotykają się panowie, czyli on i Glen Powell spotykają się po raz 4, więc znają się jak łysy konie i dokładnie wiedzą czego można oczekiwać. Film w tym momencie jest w kinach, ale bodajże za miesiąc, niespełna miesiąc, pojawi się na Netflixie, ponieważ Netflix kupił do niego prawa po tym jak zobaczył, wiem, że mówię też, że zobaczył, no ale wiadomo, że to oczywiście osoby związane z Netflixem na festiwalach w Wenecji, a także w Toronto. Właśnie tam zobaczyli ten film i stwierdzili, ok, dajemy $20 milionów. No i oczywiście to jest bardzo mało. Jeżeli na przykład weźmiesz pod uwagę, że dopiero co Francis Ford Coppola chce swój film Megalopolis, który był oczywiście pokazywany na festiwalu w Cannes, sprzedać, może nie tyle sprzedać, ale po prostu wymaga, żeby dystrybutor, którego kupi, wydał $100 milionów na reklamę, no to możesz sobie wyobrazić, jak to było tutaj. Film rzeczywiście bardzo mi się podoba koncepcyjnie, bo twórcy zadali sobie rzeczywiście w miarę sporo trudu, żeby wykreować w miarę w intrygujący, interesujący sposób te postacie, w które wciela się właśnie Glen Powell. No bo można by powiedzieć, że no skoro on rzeczywiście ma za zadanie jako tajniak aresztować, a przynajmniej doprowadzić do aresztowania te osoby, które zlecają morderstwa, no to rzeczywiście coś tam będzie tak stale, ale nie, on wymyśla, nie, spokojnie, to muszę być tak, że przy okazji jak powiedzmy jedna osoba chce, no to jestem, wiesz, jestem wariatem, inna chce, no to muszę być powiedzmy uroczym dżentelmenem i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczywiście postacie się zmieniają bardzo, bardzo często, gęsto,
troszeczkę jak w Mission Impossible i jak widać Glenn Powell świetnie się w tym odnajduje. On rzeczywiście pokazuje, że jest szansa, nawet widziałem taki jeden z artykułów, czy Glenn Powell to nowy Cary Grant. Póki co jeszcze rzeczywiście nie jest nowym Cary Grantem, ale ma wszystkie zadatki. Możesz go kojarzyć z wielu filmów, chociażby z Top Gun Maverick. Ostatni film oczywiście, gdzie Tom Cruise był gwiazdą. Niezniszczalni część trzecia, The Expendables część trzecia. No może niekoniecznie najlepsza, ale wiadomo, jakoś trzeba zacząć. I tak oglądałem ten film i był ten problem, że miałem gdzieś z tyłu głowy, no, że to ma być komedia, ale kiedy już tak powiedzmy po 10-15 minutach ogarnąłem, mówię, a nie, jednak rzeczywiście po raz wtóry dystrybutor dał plamę, to ten film się oglądało bardzo fajnie, bardzo miło i nie jest to kino wybitne ze wszechmiar. Nie, spokojnie, to nie jest tak, że obejrzysz go dzisiaj i stwierdzisz, nie, muszę iść zobaczyć jeszcze jutro, ponieważ tam się działo tyle, że po prostu była rewelacja. No nie, to jest akurat takie kino, że obejrzysz raz po tygodniu pracy, tam szkoły, uniwerku, czegokolwiek, no i niespecjalnie będziesz mieć ochotę, żeby wracać do tego filmu. Mimo to jest to produkcja, którą warto polecić, bo rzeczywiście wszystko, całe te składowe tej produkcji sprawiają, że ogląda się go miło, ogląda się go przyjemnie i co tu dużo mówić, nie nastawiaj się, to jest najważniejsze. Jeżeli się nie nastawisz na to, że to jest komedia, ja wiem, że to już mówiłem chyba ze 2 razy w tym momencie, ale tak naprawdę to jest ważne, ażeby mieć odpowiednie nastawienie, bo to jest to naprawdę, wiesz, no idziesz na komedię, a okazuje się, że to zwykły film akcji. Bo nasz główny bohater, okazuje się, on jest nauczycielem, właściwie profesorem winienem rzec. Profesorem na uniwerku, no i prowadzi sobie zwykłe, nudne życie, ale okazuje się, że te postacie, te osoby właśnie, w które on się wciela, mogą tak naprawdę być w pewien sposób prawdziwe. Do czego to może doprowadzić? No to już musisz sama zobaczyć. Jak mówię, film jest w tym momencie w kinach za mniej więcej 2-3 tygodnie pojawi się na Netflixie, więc spokojnie nie ma co się spieszyć. I nawet wydaje mi się, że lepiej chyba obejrzeć go w zaciszu domowym, bo akurat to będzie chyba przyjemniejsze, chyba ciekawsze. W pewnym momencie muszę powiedzieć, że zbił mnie reżyser z tropu, bo wiesz jak to jest. Oglądasz film, mówisz, o tutaj teraz to i tak dalej i w ogóle. I tak podejrzewałem coś innego, po czym dostajemy, jak to mówi moja ulubiona posłanka Renatka Beger, odwróciliśmy wszystko o 360 stopni i poszliśmy w innym kierunku. No nie, ale rzeczywiście jest tutaj bardzo fajny zabieg, bardzo fajna zmiana kierunku i no niby to, co się dzieje, nie ma prawa się wydarzyć, a jednak rzeczywiście jest coś takiego, rzeczywiście to się fajnie zadziało. Polecę Tobie ten film, rzeczywiście warto go obejrzeć, tylko mówię, najlepiej spokojnie w zaciszu domowego telewizora obejrzyj sobie, bo to jest film, który ogląda się ciekawie, nie uśmiejesz się za bardzo, nie będziesz mieć zajadów, spokojnie, ale jest to film ciepły, pozytywny, w którym wygrywa, właściwie nie powiem Ci co wygrywa, bo bym pewnie zdradził fabułę, musisz sama sprawdzić, zobaczyć rzeczywiście jak to jest i przekonasz się, czy Hitman to jest hit, czy kit, a może wręcz przeciwnie, może to nie jest ani hit, ani kit, tylko coś tam gdzieś powiedzmy po środku, takie kino, które oglądamy, wiesz, na zasadzie piosenka, brzęczy w radiu, brzęczy w tle, w ogóle nam nie przeszkadza, ale żeby za 3 dni przypomnieć sobie, ale kto to jest ten Kaiser Chiefs? Może rzeczywiście niekoniecznie. A tutaj na tej liście znajdziesz dużo więcej produkcji od Netflixa.